No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michu Michalski, tym razem prosto ze stolicy Kambodży, czyli Phnom Penh. Za chwilę przejdziemy się do biura Relocatify. Jest to firma, która pomaga dywersyfikować się finansowo poza Europą. O tym opowie Wam trochę więcej Michał. Potem przejedziemy się do dwóch banków, gdzie założymy sobie konta, wydrukujemy karty płatnicze, a na koniec pokażę Wam 3 budynki, w których można inwestować w nieruchomości. Z takimi inwestycjami właśnie również pomaga firma Relocatify. Są to mniej więcej inwestycje od 130 tysięcy dolarów aż po nawet 400 tysięcy i w górę. Brzmi ciekawie? Także tradycyjnie, nie przeciągając, zapraszam na intro! Siemanko, jesteśmy w Kambodży, Phnom Penh, w biurze Relocatify. Jest z nami Michał, który opowie trochę więcej o tym, co tutaj tworzą. Możesz się pokrótce przedstawić, powiedzieć, czym się zajmujesz. Panowie, witam Was serdecznie. Michał z Relocatify. Tutaj na wstępie informuję, że Relocatify to trochę więcej osób. Nie wszystkich widzicie, dlatego że nie wszystkich musicie widzieć, natomiast kiedy przyjeżdżacie do Kambodży, później możecie być zaskoczeni. Część osób utożsamia Relocatify ze mną, z Marcinem, z tymi osobami, które są dzisiaj najbardziej widoczne. Ale żeby wykonywać dużo pracy, potrzebne jest dużo więcej osób, także docencie to, że tam ktoś w zapleczu cały czas pracuje i to bardzo ciężko, żeby to wszystko działało. A co robimy? No przede wszystkim idea była taka, kiedy 3 lata temu razem z dwójką kolegów zakładaliśmy Relocatify, żeby utworzyć coś w rodzaju pomostu między Polską a Kambodżą. Początek był taki, że zakładaliśmy, że będzie to most stricte biznesowy, natomiast życie samo zweryfikowało, który kierunek jest najlepszy i czego tak naprawdę Polacy szukają w Kambodży. I tak na dzień dzisiejszy przede wszystkim są to usługi związane z bankowością, czyli przyjeżdża dużo ludzi, którzy zakładają sobie konta, my w tym pomagamy. Ja podam przykład firmy księgowej. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, możesz sobie księgowość prowadzić samemu, a możesz to zlecić księgowej. I podobnie jest z kontami. Dążymy do tego, żeby cała usługa była sprawna, wygodna i co najważniejsze, kiedy wyjedziesz z Kambodży do Polski, żebyś miał formę supportu, ponieważ my tutaj żyjemy na co dzień z rodzinami, mamy tutaj osadzone biznesy i na najbliższe lata nie planujemy zmiany tego stanu rzeczy. Czyli jesteśmy tutaj, jeżeli masz jakieś pytanie, chciałbyś coś wyjaśnić, zgubisz kartę SIM, coś zablokujesz, z doświadczenia wiemy, że jest to dużo łatwiej, kiedy jest ktoś na miejscu, kto podejdzie do banku, a w banku bywam prawie codziennie, załatwi, pomoże, dopowie, więc to jest też pewna wartość dodana, której wcześniej nie artykułowaliśmy, a która z punktu widzenia już dużej ilości klientów ma znaczenie. Więc konta bankowe to jest pierwszy obszar działalności. Drugi obszar jest związany z wymianą krypto. Jako że współpracujemy tutaj na miejscu z zaufanymi kantorami, jesteśmy w stanie pomóc bezpiecznie przeprowadzić wymianę ze stablecoinów do dolarów. Te dolary lądują na Waszym koncie dolarowym, ponieważ Kambodża jest jedynym krajem w Azji Południowo-Wschodniej, w której mamy dwie waluty. Mamy riela kambodżańskiego i amerykańskiego dolara. Więc wszystkie rozliczenia mogą być prowadzone w dolarze amerykańskim. I trzeci obszar naszej działalności to są nieruchomości, gdzie w Phnom Penh jesteśmy agentem, gdzie w Phnom Penh pokazujemy wybrane nieruchomości premium, natomiast na wyspie Korong, czyli najbardziej gorącej, najbardziej rozwiniętej wyspie turystycznej, tutaj mówiąc gorącej mam na myśli, cała uwaga dzisiaj Kambodży jest skupiona właśnie na wyspę Korong. I na tej wyspie, poza tym, że jesteśmy obecni od wielu lat w hotelarstwie, dodatkowo prowadzimy własne projekty w postaci willi, które budujemy, sprzedajemy też projekty naszych klientów zaprzyjaźnionych, także występujemy w różnych rolach i myślę, że to też warto dobrze zrozumieć, żeby wiedzieć, z czym możecie się do nas zwrócić i w czym nasza obecność w Kambodży może być dla Was pomocna. Wycofaliśmy się na chwilę obecną z przeprowadzania researchy biznesowych, ponieważ wcześniej przyjeżdżało trochę osób, które miało zapytanie: słuchajcie, chciałbym robić to, chciałbym robić tamto. To z naszej perspektywy jest trudny kawałek chleba, dlatego że często przyjeżdżają ludzie, którzy mają bardzo dobre pomysły, duże doświadczenie, ale nie mają tego kontekstu azjatyckiego. I to sprawia, że nawet bardzo dobre pomysły, kiedy nie zderzy się ich z lokalnymi realiami, po prostu to wymaga innego podejścia, więc na ten moment researchy biznesowych nie prowadzimy. Natomiast wszyscy, którzy tworzą zespół Relocatify, prowadzą tutaj inne biznesy.
inne biznesy, które nie są punktem istotnym dla tej rozmowy, ale wspominam o nich dlatego, ponieważ jesteśmy świetnie zorientowani w kmerskiej społeczności. Mamy tutaj bardzo wielu znajomych. Do mnie bardzo często zgłaszali się w przeszłości Polacy, to był jeden z powodów w ogóle powstania naszej firmy, którzy mówili: Michał, ty znasz wielu kmerów, gdzie mogę to załatwić? Od kogo kupić, żeby mieć, nie wiem, dobrą cenę? W większości sektorów biznesowych mamy znajomych, z wieloma z nich współpracujemy, mamy też jakieś firmy z kmerami, także to, że nie prowadzimy researchy, to jedno, ale mamy feedback od klientów, że jesteśmy skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o to, gdzie, co, od kogo, ponieważ sam należę od wielu lat do różnego rodzaju grup biznesowych, do rodzaju loż biznesowych, które tutaj są, i myślę, że w każdym sektorze biznesu jesteśmy w stanie Wam wskazać osobę, która jest zaufana do tego, żeby porozmawiać, osobę, która w swojej dziedzinie jest autorytetem, dużo znaczy, i to sprawia, że jeszcze zanim założyliśmy Relocatify, trafiało do nas dużo osób właśnie z pytaniem: o, słuchajcie, mieszkacie już kilka lat w Kambodży, czy wiecie, z kim porozmawiać, gdzie to załatwić, kto zajmuje się, nie wiem, kto hoduje ten owoc, kto produkuje ten materiał. W tym kiedyś pomagaliśmy, dzisiaj mówię, nie afiszujemy się z tym, ale myślę, że jesteśmy w Kambodży bardzo dobrze zorientowani. Jesteśmy tutaj grupą Polaków, jedną z tych, która jest dłużej. Większość osób obecnych w Kambodży przyjechała po nas i to doświadczenie po prostu nie da się go zbudować od tak. Trzeba swoje przejść, odpowiednią ilość spotkań z kmerami, odpowiednią ilość relacji. Trzeba było niektóre z tych relacji sprawdzić, zweryfikować. Także dzisiaj ja w Kambodży jestem za chwilę już 8. rok. Niektóre osoby w naszym zespole, jak Adam z Wyspy, leci mu 13. rok. Także ten czas procentuje i to też jest element, o którym warto myśleć, kiedy rozważacie współpracę z nami, przyjazd do Kambodży, bądź naszą najnowszą usługę, która polega na tym, że jesteśmy w stanie pomóc Wam w założeniu konta bankowego w licencjonowanym banku w Kambodży w pełni zdalnie, bez przyjeżdżania do Kambodży. Także to takie krótkie podsumowanie, które myślę, że wyjaśnia wszystko, czym my się tutaj zajmujemy. Również bardzo kompleksowa obsługa. Z tego, jak ogarniacie tutaj rzeczy, widać, że macie w tym doświadczenie. Już nie jesteśmy, powiedzmy, pierwszymi klientami. Nawet na samym wlocie do Kambodży mieliśmy małe spięcie na lotnisku, co bardzo szybko dało się rozwiązać. Ogólnie chodziło o imigrację i załatwienie wizy biznesowej. I też wielu ludziom wydaje się, że jeśli przyjadą sami, to ogarną sobie to sami. Ja akurat mam często takie doświadczenie, że jeśli mam takich ludzi jak tutaj Michał, który ogarnia takie rzeczy, no to warto skorzystać z tego typu usług, bo macie, tak jak już on wspomniał, support dotyczący pewnych rzeczy. I po prostu my zderzyliśmy się z pewną barierą, której sami byśmy nie przeskoczyli. Oczywiście tam też była trochę wina po naszej stronie, bo nie zrobiliśmy tego online, ale wszystko przeszło sprawnie i tam do 20 minut praktycznie problem został rozwiązany i zostały nam przyznane wizy biznesowe, które oczywiście tutaj otwierają drzwi do innych rzeczy, czyli to jest tak trochę jak ze znajomościami, podobnie jak w Chinach. W Chinach też musisz mieć znajomości, znać lokalnych ludzi, żeby pewne rzeczy załatwić, no i tutaj też się to sprawdza. Zresztą kultura, która jest w Kambodży, czerpie bardzo dużo z kultury chińskiej i jednym z takich najczęstszych obszarów, gdzie dochodzi do zderzenia tej naszej europejskości z kulturą, która jest w Kambodży, to jest kwestia twarzy. W Kambodży budujesz swoje imię i mimo, że kiedy przyjeżdżasz tutaj jako osoba z Europy, jako biały tak zwany, jak to mówimy tutaj w slangu, masz to imię wysoko zbudowane już na starcie, to później musisz je utrzymać i rozwinąć. I jeżeli robisz coś konsekwentnie, to Khmerowie to dostrzegają. Jeżeli jesteś wiarygodny, jeżeli dowozisz swoich obietnic i współprac z Khmerami, to z czasem spotykasz się z ich zaufaniem i kiedy zadzwonisz i potrzeba coś załatwić, oni tobie chętnie pomogą. Kiedyś tak też było w Polsce, nie? Wszystko na słowo, a dzisiaj jak nie masz papieru na potwierdzenie czegoś, chociaż czasami nawet masz, to i tak zostaje to niedowiezione i potem gonisz za kimś. Tu też zauważyłem, że ci ludzie są mega słowni. Dobrze, może wróćmy do spraw biznesowych. Powiedziałeś o zakładaniu konta. Czy mógłbyś trochę rozwinąć kwestię finansową? Jak to wygląda? Bo wiemy, że banki w Kambodży używają sieci blockchain. Bankowość w Kambodży, kiedy przyjechałem, nie była zbytnio nowoczesna. Przelewy wewnętrzne były sporym utrudnieniem.
i było bardzo dużo firm, które zajmowały się przekazywaniem pieniędzy wewnątrz w Kambodży. Oczywiście to były drogie usługi i ta sytuacja wymusiła wprowadzenie nowoczesnego systemu. Kambodża zamówiła kilka lat temu Bakong, czyli bankowość oparta jest na blockchainie, który nazywa się Bakong. I system ten jest tak dobry, że jest stopniowo wdrażany w sąsiednich państwach ASEANu. Założenie jest takie, żebyście we większości części Azji Południowo-Wschodniej mogli płacić w ramach tego Bakongu. Powstaje Bakong turystyczny. Tutaj można by mówić wiele, ale jeżeli jesteście zainteresowani samym Bakongiem, odsyłam do internetu, gdzie znajdziecie więcej informacji. Co bardzo ważne, Bakong powoduje, że w Kambodży nie mamy okienek transferowych, czyli mamy nowoczesną bankowość, gdzie jeżeli wszyscy posiadamy konta w dowolnym banku w Kambodży, jesteśmy w stanie przesyłać sobie pieniądze w czasie rzeczywistym. Możemy przesyłać tak dolary, jak i riele. I przesył następuje w czasie rzeczywistym, czyli jeżeli ja wyślę Michałowi, to Michał praktycznie w sekundę otrzymuje środki. Możemy wysyłać po QR. Dodatkowo nie ma okienek transferowych, jest jedna niekończąca się sesja transferowa, czyli 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę możecie przesłać pieniądze, nie kosztuje to nic więcej i te środki od razu pojawiają się na koncie osoby, do której wysyłacie. To z takiego codziennego życia jest dużym ułatwieniem. Cała bankowość śmiga też na mobilu, dlatego że w Kambodży nie każdy ma komputer. Phnom Penh jest najbardziej rozwiniętym miastem, a cała Kambodża ma strukturę dosyć mocno stolicocentryczną. To znaczy, że tutaj jest najwięcej biznesu, najwięcej pracy i największy rozwój. Ale Kambodża ma 17 milionów mieszkańców i sporo z nich mieszka daleko na prowincji. Mało ludzi ma dostęp do komputera, wszyscy mają telefony, więc bankowość jest na telefonie, jest w mobilu, jest bardzo dobrze rozwinięta, jest bardzo prosta i intuicyjna, ponieważ UX, który tworzy bankowość w Kambodży, bardzo zwraca uwagę na to, żeby minimalizować barierę technologiczną i żeby wejście i korzystanie z tej technologii było tak możliwe, jak to się tylko da. Dlatego całe funkcjonowanie tej bankowości, sposób w jaki robimy przelewy, w sposób w jaki rejestrujemy, jest mocno uproszczony w stosunku do tego, co znacie na przykład z Polski. A jak wyglądają zabezpieczenia takiego konta? Czy jest możliwa blokada na przykład przez bank lub przez państwo, jeśli założę takie konto? Czy rozdzielamy dwie rzeczy, rozdzielamy możliwość od prawdopodobieństwa, że coś nastąpi, tak? Możliwe oczywiście jest, ponieważ każdy system bankowy stwarza taką możliwość, nie wiem, na przykład dla Narodowego Banku w Kambodży, żeby kontrolować konta, które są w bankach. Natomiast w praktyce jesteśmy blisko związani z niektórymi bankami. Na przykład w przypadku banku CCU na wyłączność oferujemy asystę przy zakładaniu konta online i nie spotkaliśmy się z blokadą konta. Blokadę konta mógłbyś uzyskać wtedy, kiedy konsekwentnie na przykład słałbyś na to konto pieniądze albo robiłbyś przelewy z tego konta i na jakiekolwiek pytanie ze strony banku byś konsekwentnie nie odpowiadał. To uważam, że trzeba sobie mocno zapracować na to, żeby mieć zablokowane konto. Nie spotkaliśmy się z taką sytuacją. Spotkaliśmy się z sytuacją, że klient, który jednego dnia, nie wiem, dnia pierwszego założył konto, dnia drugiego wpłacił na to konto większą kwotę pieniędzy, został zapytany przez bank, skąd są te pieniądze. On odpowiedział, że ma te pieniądze, ponieważ jest bogaty z domu i bank uznał tę argumentację. Także znowu, to nie jest tak, że w Kambodży nie ma procedur AML-owych na przykład. Te procedury są, tylko sposób, w jaki one są respektowane, jest trochę odwrócenie ról, czyli to, z czym mamy do czynienia na dzisiaj w Polsce, w Europie, gdzie ty jako klient banku musisz się ze wszystkiego tłumaczyć i jest domniemanie, udowodnij źródło pochodzenia pieniędzy, udowodnij, na co te pieniądze chcesz wypłacić. Tutaj tak nie ma. Ty przychodzisz do banku, bank cieszy się, że zaufałeś akurat temu konkretnemu podmiotowi i nie traktuje cię z góry jako osobę podejrzaną. To myślę, że jest taka istotna różnica, która przekłada się na całą współpracę z bankiem, że czujesz się w tym banku nie jak na przesłuchaniu, tylko jak klient, z którego bank jest zadowolony, że właśnie wybrał ten konkretny bank. Często w Polsce jest tak, czy w europejskich bankach, że właśnie dopytują o różne rzeczy i znam takie przypadki, gdzie było ciężko nawet właśnie doprowadzić do odblokowania danego konta, czy do wskazania, skąd pochodzą środki, bo po podaniu jednej informacji bank pytał o kolejne, o kolejne, o kolejne. Często to dzieje się w fintechach, zresztą nie chcę wymieniać nazwy, ale pewnie wiecie, o jaki fintech chodzi, dość mocno popularny. Oni w sumie mogą tak pytać, że dojdziemy do
tego, że skąd mieliście pieniądze na komunię. Tak to trochę wygląda, więc fajnym rozwiązaniem jest tutaj to, że takie rzeczy się tutaj nie dzieją. Zobaczymy też, jak to z czasem będzie, bo pewnie czym bardziej się to rozwinie, tym większe kontrole tutaj mogą się pojawiać, ale póki co jest swobodnie i można z tego korzystać. Nie wiem, może masz jakieś dane związane z tym i możesz się tutaj pochwalić, ile takich rachunków na przykład zakładacie dziennie, tygodniowo, rocznie, jak to wygląda, żeby po prostu przedstawić, bo część ludzi się boi na przykład takiej opcji. Część ludzi pyta, po co mi taki rachunek? A tutaj możemy wskazać, że ten rachunek jest po prostu furtką, czymś dodatkowym, co uchroni Cię na przykład właśnie przed blokadami w Europie i w razie jakiejś patowej sytuacji po prostu masz dostęp do swoich środków, które są po drugiej stronie globu, więc po prostu takie trochę dane, czy chętnie ludzie z tego korzystają, jak to wygląda? Odpowiem, najpierw zacznę od końcówki tego, co powiedziałeś, czyli sporo osób traktuje właśnie naszych klientów, osób, które przyjeżdżają do Kambodży, konto w Kambodży niekoniecznie po to, żeby od razu wrzucić tutaj bardzo dużą kwotę pieniędzy, tylko mogą trzymać sobie pieniądze na przykład w stablecoinach i doładowywać na bieżąco wtedy, kiedy potrzebują, czyli poprzez sieć kantorów czy poprzez kanał bankowy następuje sprzedaż stablecoina, ten zamieniony stablecoin na dolara ląduje na ich koncie dolarowym, oni płacą kartami Visa, Mastercard, UnionPay, kiedy kończą im się środki, znowu doładowują. Także jakby sporo klientów założyliśmy, że stara się niwelować to ryzyko, no bo jednak są na drugim końcu świata, nie znają tutaj realiów. Mi łatwiej jest ocenić stabilność systemu, kiedy w nim żyję. Kiedy przyjeżdża się do nowego miejsca, potrzeba na pewno więcej czasu, żeby takie zaufanie zdobyć. Co do liczb, no o liczbach oczywiście nie mogę powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć tak, że z kwartału na kwartał odnotowujemy wzrost zainteresowania. Przyjeżdża więcej ludzi. Widzą to czasami nasi klienci, którzy ze względu na to, że działamy w pewnym cyklu i okienkach i musimy się spotkać rano, widzą po prostu tłok w biurze, więc klientów jest sporo. To jest też taka specyfika, że każdy inaczej sobie interpretuje, czy chce o tym mówić, czy chce, żeby to pozostało jego tajemnicą. Większość klientów nie chce się tym chwalić i mamy sytuację, w którym sporo osób, być może także osób, które nas oglądają, już są naszymi klientami, a zwyczajnie zachowują to dla siebie i pozostaje to gdzieś w sferze naszej umowy dżentelmeńskiej, że o tym nie rozmawiamy. Także liczby są dobre. Myślę, że rozwijamy firmę w sposób regularny. Pojawiamy się też w Polsce i około 1,5 roku temu zdecydowaliśmy się na to właśnie, żeby latać regularnie do Polski na eventy, ponieważ chcemy pokazać, że biznes i serwis, który tutaj prowadzimy we wszystkich obszarach, czy to w obszarach bankowości, czy kwestiach związanych z krypto, czy nieruchomościach, jest transparentny, stabilny, rozwijający się. Dlatego latamy do Polski, żeby to pokazać, firmujemy to własnymi twarzami i no, biznes się rozwija. Natomiast nie mogę mówić o liczbach, ponieważ ta część jest poufna. Ogólnie pieniądz lubi ciszę, a też takie dobre powiedzenie, to już też słyszeliście nieraz z kryptowalut czy z innych opcji finansowych, że no nie trzyma się wszystkich jajek w jednym koszyku i tutaj, jeżeli chodzi o konto bankowe w Kambodży, no to mamy zdywersyfikowany koszyk i część tych jajek zamiast trzymać wszystko na przykład w Europie czy w jakichś innych krajach, jeśli posiadacie konta, bo to nie tylko ludzie, którzy mają konta w Polsce czy w Niemczech czy w Europie szukają takiej dywersyfikacji, mogą część środków właśnie zdywersyfikować tutaj. Z tego, co chłopaki mówią, no to jest to wszystko bezpieczne, jest to wszystko do sprawdzenia, ale tak jak już było wspomniane, część osób będzie potrzebować więcej czasu, żeby nabrać właśnie tego zaufania, a część osób od razu zaufa i po prostu będzie też miało w razie czego wsparcie tutaj od firmy Relocatify. Ja też mogę dodać od siebie, że obserwujemy takie zjawisko, że osoby, które na przykład zakładają konto online, są bardziej, może nie sceptyczne, ale bardziej jest to sposób taki wybadania, jak to działa, czy ta karta przyjdzie, tak? Zaczynają korzystać, dokonują pierwszej płatności w sklepie, mówią, o fajnie, to działa, tak? Później te osoby, które przylatują do Kambodży, do czego zawsze namawiam, ponieważ wtedy, kiedy przylecicie, możecie sobie lepszy obraz zbudować i bez względu na to, czy będziecie fanami Kambodży, tak jak my, czy będziecie do tej Kambodży podchodzić sceptycznie, to zobaczycie, jak ta bankowość wygląda, tak? Że te banki funkcjonują, istnieją, że to wszystko śmiga. Co więcej, że jest sporo rozwiązań, których my nie mamy w Polsce. To zauważyłem, że u osób, które przylatują,
to nastawienie i zaufanie do systemu bankowego w Kambodży dużo szybciej wzrasta. Tak? My nie promujemy na przykład lokat, nie zajmujemy się pośrednictwem. Wiem natomiast od naszych klientów, że część z nich decyduje się na posiadanie jakichś depozytów, ponieważ te depozyty są stosunkowo dobrze oprocentowane. Mówimy tutaj na dzień dzisiejszy 6%, 6,5% w skali roku, więc są też klienci, którzy to zaufanie mają jeszcze większe, ale to już nie jest obszar naszej działalności. Tutaj musicie pamiętać, że my nie jesteśmy bankiem, my zajmujemy się asystowaniem na pewnym etapie, natomiast później macie kontakt z bankierem, to znowu nie każdy bank daje taką możliwość. W taki sposób konstruujemy naszą ofertę, żebyście byli i klientem dużego banku, kiedy przyjedziecie, i klientem mniejszego banku, ale takiego banku, w którym jest dużo bliższa relacja banku, bankiera z klientem. Więc możecie z bankierem sobie indywidualnie pewne rzeczy, nie wiem, nawet wynegocjować oprocentowanie na lokacie i być w kontakcie. Tak? I znowu jest część klientów, którzy idą w stronę kontaktu z bankierem bez nas. Są też tacy klienci, którzy na przykład ze względów językowych angażują nas do tego, im pomagamy. No tutaj już jest tylu, ilu klientów, tyle historii. To jest trochę tak jak z bankiem spółdzielczym. Ja pamiętam, że jeśli tata chciał wypłacić pieniądze, czy wpłacić coś właśnie, ogólnie jeśli chodzi o rolnictwo, bo też mieliśmy właśnie rolnictwo, no to szedł do takiego banku i tam, tak jak wspomniałeś, dogadywał wszystko indywidualnie, był traktowany priorytetowo, no bo był to mały bank spółdzielczy i po prostu musiał nawiązać kontakt. Wszyscy go znali, nie mógł na przykład wypłacić pieniędzy z innej placówki, ale ogólnie działało to w formie też bezpieczeństwa większego, bo tylko i wyłącznie w tej placówce mógł dokonać personalnie pewnych działań, a nie, że ktoś na przykład przyszedł i podał się za niego i go pieniądze mu zwinął z tego konta. Możemy też teraz jeszcze zadać pytanie kolejne, bo tak jak my tutaj wspomnieliśmy, ogarniamy sobie różne rzeczy w Kambodży poprzez to, że jesteśmy tutaj fizycznie, ale też wiele osób, wydaje mi się, będzie zainteresowane taką opcją w formie zdalnej. I czy byś mógł więcej powiedzieć na ten temat, jak to wygląda zdalnie i czym się to różni? Założenie konta tutaj fizycznie, zdalnie, jakie one mają ograniczenia w stosunku do siebie, co możemy zyskać, a co na przykład stracić, jeśli na przykład nie przyjedziemy do Kambodży. Ja też znam dużo osób, co właśnie założyło te konto głównie zdalnie. Wynika to na przykład z braku możliwości pojawienia się akurat tutaj w Kambodży, czy po prostu, tak jak wspomniał tutaj Michał, z założenia konta tylko po to, żeby sprawdzić, jak to działa. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o koncie zdalnym, to ono bazuje na trochę bardziej uproszczonej procedurze. A uproszczona procedura wiąże się z innymi limitami, czyli takim podstawowym ograniczeniem, które znowu dla większości klientów nie będzie ograniczeniem, ale mamy klientów, którzy kiedy o tym słyszą, mówią: to nie dla mnie i muszę przyjechać w takim razie. Jest dzienny limit transakcji, czyli $10,000 dziennego transferu. To jest pierwsze ograniczenie i tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, dlatego że konto, które klient zakłada zdalnie, podlega procedurze zaaprobowanej przez Narodowy Bank w Kambodży i musi to spełniać określone kryteria. Ze względu na to, że ten klient tutaj nie przyjeżdża, następuje weryfikacja algorytmem, który też jest dopuszczony do tego, żeby weryfikować, czy ten pan z wideo to ten pan z paszportu. To konto ma swoje ograniczenia, czyli $10,000 transferu dziennego i koszt konta $2. W przypadku kont, kiedy przyjedziecie do nas, nie ma kosztu prowadzenia konta. To konto jest wtedy bezpłatne. Z innych ograniczeń nie jesteśmy w stanie pomóc Wam w założeniu konta w każdym banku, dlatego że niektóre banki, zwłaszcza te największe, zwyczajnie nie są tym zainteresowane. Nie jest to wygodne dla ich profilu. Konto, które możemy pomóc Wam założyć na przykład w banku CCU, to konto w dużo mniejszym banku, gdzie z jednej strony macie kontakt z bankierem indywidualny, gdzie możecie dużo spraw napisać na Telegramie, bo w Kambodży króluje Telegram także w kontaktach z bankami. Z drugiej strony aplikacja, która jest w CCU, jest dużo mniej rozwinięta i na roadmapie, którą przedstawiło mi CCU, widzimy, że ta aplikacja będzie oczywiście rozwijana. Podejrzewam, że pierwszy kwartał 2026 zostanie sporo nowych funkcji dodane, ale co najważniejsze, dzisiaj jesteście w stanie założyć sobie bez wychodzenia z własnego pokoju przed komputerem konto w Kambodży funkcjonalne, które działa, na które możecie we wskazany przez nas sposób sprzedać swoje USDT i doładować dolarowo, do którego bank wyśle Wam kartę Visa bądź Mastercard bądź obydwie. Mówimy tutaj też o kartach debetowych. Nie ma możliwości, żebyście mieli kartę kredytową i jesteście w stanie płacić praktycznie wszędzie tymi kartami. I tak na końcu chodzi o funkcję, którą to konto realizuje. Bez przyjazdu do Kambodży przechodzisz weryfikację, bank tworzy rachunek,
aplikujesz o karty, doładowujesz konto, wysyłka i cieszysz się kartami Visa, Mastercard w Polsce z banku w Kambodży, bez wizyty w Kambodży. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Omówmy może kwestie finansowe, czyli jak wygląda kosztowo założenie konta właśnie w Kambodży zdalnie, co możecie zyskać używając na przykład kod rekomendacyjny Hajsocholicy, a jak wygląda kosztowo założenie konta w Kambodży, pojawiając się tutaj. Plus jeszcze możemy tutaj, z tego co już wiemy, rozdzielić te opcje na opcję A i opcję B, jeżeli chodzi o zdalne zakładania konta, bo możecie posiadać jedno konto w Kambodży, a możecie też posiadać dwa niezależne konta w Kambodży w formie też dodatkowej dywersyfikacji, jeśli na przykład coś by Wam w danej chwili gdzieś w momencie płatności nie zadziałało. Tak samo już nieraz powtarzaliśmy właśnie, że warto mieć jednak kilka opcji, bo czasami coś z tymi płatnościami kartą może w danym sklepie lub miejscu nie zadziałać. No tak jak Marek mówi, znowu zacznę od końca. Jest wielu operatorów na stronach procesorów płatności, więc nawet jeżeli to jest Visa, zdarza się, że dana karta nie będzie czytana. Mamy generalnie dwa pakiety, jeżeli mówimy o online. W przypadku online pakietem podstawowym jest założenie w jednym banku dwóch rachunków bankowych. Dwóch dlatego, że w Kambodży ze względu na trend umacniania lokalnej waluty, czyli riela kambodżańskiego, za każdym razem, jeżeli założycie rachunek bankowy, to bank zakłada dwa rachunki bankowe. Rachunek w rielu, który dla Was, kiedy nie mieszkacie w Kambodży, zupełnie jest bez znaczenia, jest postronny i możemy go pominąć. I drugi rachunek, ten, na którym Wam zależy, czyli rachunek dolarowy. Także zawsze zakładane są dwa rachunki w ramach jednego banku, ale my mamy dwa pakiety. Pakiet podstawowy, czyli taki entry level do tego, żeby online założyć sobie konto w Kambodży, to pakiet, który kosztuje 850 USDT. Dzięki inicjatywie Marka i Michała, jeżeli powołacie się na hasło Hajsocholicy, które tutaj się w tym momencie powinno pojawić, otrzymujecie zniżkę w pakiecie podstawowym i zamiast płacić 850 USDT, płacicie 825 USDT. A sama procedura jest prosta. Płacicie z góry, otrzymujecie instrukcję krok po kroku i ktoś z naszego zespołu, czy to ja, czy inna osoba, będzie Wam asystować, ponieważ tam jest trochę kwestii, które mogą być za pierwszym razem niejasne i w ten sposób procesujemy po kolei to, o czym mówiłem wcześniej, czyli utworzenie Waszego rachunku przez bank, doładowanie tego rachunku, pobranie aplikacji, zarejestrowanie się w aplikacji, wystąpienie o karty i wysyłka kart do Was, żebyście się mogli cieszyć bankowością poza systemem. Mamy także drugi pakiet, pakiet bardziej rozbudowany, w którym zakładacie rachunki w dwóch różnych bankach, czyli de facto będziecie mieć 4 rachunki, 2 rielowe, 2 dolarowe. To nas interesują tylko te dolarowe, dlatego czasami używamy skrótu myślowego 2 rachunki bankowe, tak? W dwóch różnych bankach, co to powoduje? Że macie jeszcze więcej kart do wyboru, a czasami gdzieś na którejś stronie internetowej, kiedy dokonujecie zakupu, może się zdarzyć, że procesor, który tą stronę obsługuje, procesor płatności, będzie preferować inną kartę. Także osoby, które bardzo dużo płatności dokonują w internecie, cenią sobie tę możliwość, żeby mieć więcej kart płatniczych i też, żeby środki mieć zdywersyfikowane pomiędzy dwa różne podmioty, dwa różne banki. Taki pakiet kosztuje 1150 USDT, a jeżeli znowu powołacie się na Hajsocholicy, cena zostanie zredukowana o 50 USDT, czyli będzie to koszt 1100 USDT. Super, także mamy tutaj jakieś benefity, dzięki właśnie temu, że tutaj się zjawiliśmy. Tak samo jak rozmawialiśmy z Adamem z You&Me, jeśli pojedziecie na wakacje, też załatwiliśmy kod zniżkowy, także gdzie się nie zjawicie, jeśli podacie kod Hajsocholicy i gdzie możemy coś takiego uzyskać, po prostu działamy, żeby było win-win. To może być więcej hoteli, ponieważ nie tylko You&Me, The Beach, The One, wkrótce The Bay i inne atrakcje, które przygotowujemy również dla Was na wyspie, a o których będziemy informować. Dokładnie, a tutaj będzie działo się sporo, więc w sumie bardzo dobrym rozwiązaniem jest zainteresowanie się i przyjazd tutaj. I może też wspomnisz o tym, jak wygląda taki proces założenia konta i ile to kosztuje, jak ktoś na przykład zjawi się tutaj fizycznie. To jest najlepsza opcja, jeżeli macie czas, bo zakładam, że macie środki na to, żeby przyjechać, więc bardziej jest to kwestia dostępności.
Ciężko jest do Kambodży przylecieć na 2-3 noce, ponieważ będziecie wtedy bardzo zmęczeni, zarówno tutaj, jak i po powrocie. Mamy 5 godzin w czasie letnim, 6 godzin różnicy w czasie zimowym i to sprawia, że czasami zdarza się lecieć do Polski na kilka dni. Jest to dosyć wyczerpujące. Więc opcja przyjazdowa jest dobrą opcją wtedy, kiedy macie ten przysłowiowy tydzień wolnego bądź tydzień plus. Przylatujecie do Kambodży, 2-3 dni robocze. My jesteśmy w stanie pomóc Wam założyć to czasem nawet w 1 dzień roboczy, ale ze względu na to, że nie kontrolujemy pewnych procesów, takich jak na przykład otrzymanie wizy 6-miesięcznej, która jest wymagana, 6-miesięczna wiza biznesowa z Immigration, 2 do 3 dni roboczych to jest bezpieczny czas, pod którym my się możemy podpisać, że to dowieziemy. Co bardzo ważne, wcześniej musicie się do nas odezwać, ponieważ w Kambodży mamy bardzo dużą ilość public holidays, dni wolnych, kiedy nic nie załatwimy w banku. Więc zanim kupicie bilety, a będziecie chcieli z naszą pomocą otwierać rachunki bankowe w Kambodży, odezwijcie się, sprawdzimy i zrobimy tak, żeby to miało ręce i nogi. A sam pakiet, ja mówię klientom, że to jest więcej za mniej, dlatego że koszt takiej usługi, kiedy przyjedziecie, to $770 bądź USDT. W ramach tego macie też 6-miesięczną wizę biznesową, którą pomagamy Wam uzyskać w trybie ekspresowym, która sprawia, że z punktu widzenia Kambodży jesteście traktowani jak rezydent. Pomagamy Wam wtedy założyć rachunki w 2 różnych bankach i jeden z tych banków to bank, w którym nie jesteście w stanie założyć konta online. Więc dostajecie bankowość w bardzo mocno zróżnicowanych bankach. Jeden to lider rynku, a drugi to dużo mniejszy bank, ale nastawiony na klienta zamożnego, gdzie jest bardzo bliski kontakt między klientem a bankierem. W ten sposób wierzymy, że macie kompleksową usługę bankową. Sami takie pakiety mamy, sami z takiego setupu korzystamy i uważam, że jeżeli możecie przyjechać, jeżeli macie czas, jeżeli chcecie to zrobić razem z nami, zapraszam do tego, żeby przyjeżdżać, ponieważ w tej wersji zyskacie coś, czego nie jesteśmy w stanie Wam dostarczyć w wersji online. Wasz własny pogląd na temat Kambodży i tego, jak działa tutaj bankowość. Kiedy wejdziecie do banku, zobaczycie, wyrobicie sobie własne zdanie, a mniej będziecie bazować na opinii osób trzecich. I także w przypadku pakietu przyjazdowego za $770, jeżeli powołacie się na hasło Hi Socholicy, które jeszcze raz tutaj powinno się wyświetlić, otrzymujecie zniżkę $20, czyli usługa będzie Was kosztować $750. Można to zrobić w taki sposób, że planujecie sobie wakacje w Kambodży, co oczywiście polecamy, żeby zobaczyć. Ja byłem tutaj 3 lata temu, całkiem inaczej sobie wyobraziłem wtedy Kambodżę. Dzisiaj jestem kolejny raz, widziałem wyspę, widzę to, co tutaj się dzieje w Phnom Penh. Podoba mi się bardziej, całkiem inaczej też to odczuwam, plus oczywiście tutaj ekipa Relocatify pokazała mi pewne możliwości, jak i miejsca, bo też możecie się dopytać, gdzie co zobaczyć, co warto zwiedzić, tutaj od osób, które żyją tutaj na co dzień, no i po prostu macie też przedstawioną tą Kambodżę w trochę inny sposób. Przy okazji wakacji możecie dokonać pewnych ruchów, które pomogą Wam się zdywersyfikować majątkowo. I chociaż nie jesteśmy biurem turystycznym, to mamy z własnych doświadczeń rozpoznane takie miejscówki, o których na YouTubie w pierwszym rzucie, w pierwszym kontakcie z Kambodżą, jak wpiszecie top 5 miejsc do zobaczenia, po prostu nie traficie na to, a są tutaj piękne miejsca, czy to w górach kardamonowych, czy na wybrzeżu w Kep, które nie są takie oczywiste, a absolutnie polecam, żeby tam pojechać, jeżeli tylko pozwala Wam na to czas. W przypadku osób, które się kontaktują, czasami też dopowiadam, wiedząc na przykład, że ktoś przyjeżdża na 10 dni, czy jest dla niego priorytetem wyspa, czy Siem Reap ze świątyniami Angkor Wat. I tak jak mówiłem, nie jesteśmy biurem podróży, ale żyjąc tutaj i zwiedzając Kambodżę od lewa do prawa, możemy doradzić, co sami chcielibyśmy zobaczyć, mając tą wiedzę, którą mamy, a będąc tutaj pierwszy raz. Dowiedzieliśmy się dość sporo. Pokażemy Wam jeszcze, jak to wygląda w praktyce. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Dzięki, miło było Dzięki. poznać. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Polsce. Tutaj jesteśmy w pierwszym banku. Marek już siedzi przy okienku. Ja czekam na swoją kolej. Dobra, zrobiliśmy pierwszy depozyt. Tutaj drukujemy karty. Trzeba chwilę poczekać. I to by było w sumie na tyle. Tutaj drukujemy kolejną. Tu mamy już jedną wizę wydrukowaną. Teraz drukuję Mastercard. I na koniec jeszcze jedną. Tak się dziwnie że dałbym się tak czuję dzisiaj, bo nie wszystko mam na tyle. Tutaj mamy ogarnięty kolejny bank z CU. Jutro tylko musimy odebrać karty. Dzisiaj jeszcze zrobić depozyty i wszystko gra.
Tutaj będziemy oglądać różne opcje inwestycyjne. Za chwilę Wam pokażę, co jest grane. also CBD area in Phnom Penh City as well as in Embassy district because in this area is filled with a lot of embassy. So our project is just located in the center of BKK1 area and BKK1 area is actually very close to Phnom. Tutaj jest one bedroom apartment. I mała kuchnia. Idziemy do następnego. Tutaj mamy trochę większe. Garderoba. Łazienka. Podobnie z wanną. Tu mamy kawalerkę. Taką małą. Oni zrobili otwarte klatki schodowe, bo jest często zawód, nie? Krótkoterminowy wynajem od $600. Tutaj już bez wanny. C30 to jest, wiesz, zacienione, jest wiaterek, dosyć przyjemnie. Tu jeszcze będzie galeria sztuki, a tam teraz składzik jest. Tutaj można przejść sobie popracować. Póki co nie ma mebli jeszcze. Ale widok jest dość dobry. Jesteśmy chyba na 30 piętrze, coś takiego. Tu akurat one nie są aż takie małe, ale są takie kwadraty, gdzie są, wiesz, 5 na 10 metrów, 5 na 10 metrów i tak dalej. Dogadaj się teraz ze wszystkimi. Jeden powie, że na pewno je sprzedaje, bo czekasz urośnie. Jeden powie 2 miliony, drugi powie 3 miliony. Jest po prostu... Tutaj mamy Skybar z restauracją na ostatnim piętrze. Widok na rzekę. Tak jak widać, po drugiej stronie rzeki nie za wiele się dzieje, ale budowy jest tutaj dość sporo. Budynek zostanie oddany w marcu 2026, także już niedługo. Tutaj mamy Infinity Pool z widokiem na miasto i zachód słońca. Oczywiście ta woda to nie jest woda z basenu, po prostu ostatnio trochę padało. No jeżeli $20 masz, no to zamiast płacić taksę, to masz 2-3 minuty tutaj, nie? Jaki sens? Tutaj mamy jedną opcję inwestycyjną. Windham Garden. Już druga dzisiaj. Za chwilę pojedziemy do kolejnej. Dokumentacja. Tu nie dostaniecie iPhone'a, ale dostaniecie po misiu. Tutaj mamy taki trochę większy apartament. Łazienka. Tutaj jest sypialnia z garderobą. To jest master bedroom. 3 sypialnie, tak jak słychać. Duży salon, 2 kuchnie. Tutaj możecie zobaczyć widok. Very nice. Very nice. Tutaj jedna kuchnia, druga kuchnia, wejście dla służby i pomieszczenie gospodarcze. Tu jest kolejna sypialnia. Bardzo wysokie są te apartamenty. Tutaj łazienka z prysznicem. Tutaj jeszcze Wam pokażę. Główna sypialnia z widokiem na miasto. Wszystko sprowadzane albo z Niemiec, albo ze Szwajcarii. Tutaj mamy pilot do toalety podgrzewanej. Temperatura wody.
Proszę bardzo. Ameryka. Pana. Tutaj mamy rooftop Infinity Pool. Od razu z dostępną plażą. Widok na miasto. Tam się powoli buduje również jacuzzi, Zdjęcia poglądowe. a tutaj restauracja bar. I tak to mniej więcej będzie wyglądać wizualizacja. Tutaj mamy two bedroom, 2 sypialnie, łazienka z wanną, garderoba. Tutaj druga sypialnia. Łazienka, kuchnia i living room. Tutaj mamy pokój hotelowy, ponieważ rezydencja jest podzielona po prostu. Wydzielone są piętra hotelowe i kolejne piętra to są apartamenty. Zaraz dowiemy się jakie ceny. Tutaj mamy akurat king size bed. Tak jak tam. No a procent jest ten sam. No jednak ten standard. I tutaj łazienka. Tutaj mamy ostatnią opcję na dzisiaj. I zaraz zobaczymy, co tutaj jest dostępnego. Tutaj mamy dostępną siłownię dla gości. I idziemy dalej. Tutaj mamy takie ogrody. Jesteśmy chyba na 7. piętrze w tym momencie. Plac dla dzieci i tak dalej. Gym, barbecue, yoga room. Tutaj mamy basen na końcu tego ogrodu. Basen jest podzielony na 3 części. Tam mamy część taką zaciemnioną dla dzieci, wersję bardziej sportową i brodzik. Tutaj mamy pierwszy apartament, studio takie, kawalerka. One bedroom. O, nawet widzę jakieś książki po polsku są. Kuchnia. I tutaj ma łazienka. Tutaj kolejna opcja, trochę większa. Sypialnia. Tutaj mamy salon, jadalnia i mała kuchnia.